Hejka, jesteśmy na kanale Neo People, ja Svetlana Berdi i z nami dzisiaj będzie Justynka Skibińska, Magic Person, magiczna kobieta. No właśnie, wszystko zobaczycie dzisiaj sami, na własne oczy. Let's go! Powiedziała mi tą historię o tym, jak ty przyszła do tego, co ty teraz robisz. Oto właśnie to. No to właśnie to. To takie magic cudo. Magic cudo. Zastanawiam się, którą warstwę mam opowiedzieć. Czy tą taką najbardziej zewnętrzną? A to jak chcesz. No bo tak jak najbardziej zewnętrznie. To kiedyś po prostu się rozchorowałam mocno i przestałam chodzić. No i długo nie wiedzieli co to. I badali. I się w końcu okazało, że to borelioza. No i tak sobie rok nie chodziłam. Aż trafiłam na takiego bardzo fajnego ortopeda, ale w międzyczasie nie wiem ile przejeździłam osób, takich tak zwanych uzdrowicieli, wróżek, bioterapeutów, nie wiem kogo tam jeszcze, gdzie ja w ogóle nie byłam, kiedyś bardzo tego nie chciałam. No i w końcu trafiłam na takiego ortopedę, który powiedział, że on wie co mi jest i on mnie postawi na nogi. No i tak się zaczął mój powrót stawania na nogi. No i tak naprawdę sama najpierw bardzo doświadczyłam w ciałku, bo pamiętam pierwszy swój masaż, jak no, mama i tata próbowali mi pomóc. I zaczęła mnie masować taka pani, która mieszkała u nas w bloku. Wtedy miałam 14 czy 15 lat i w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną wydarzyło, bo zaczęłam strasznie płakać i płakałam praktycznie cały dzień. Od tego masażu? Tak. I moja mama mówiła, że ona mi coś chyba zepsuła. A ona właśnie tłumaczyła, że to jest normalne, bo po prostu schodzą z ciała różne przeżycia, blokady, jakkolwiek. No i co? No i później było tak coraz lepiej, aż jak byłam w 4. klasie liceum, to poszłam na kurs masażu 1. stopnia, bo byłam ciekawa, dlaczego się zepsułam. No i co? Czyli twoje ciało tak naprawdę ci powołało. No, takie ja to się śmieję, że to był taki błogosławiony kleszcz. No. Jedyny, który mnie sprowadził na drogę życia, tylko a nie inną. Bo całe życie chciałam śpiewać. Jakby mi ktoś powiedział, że będę wykonywać taki zawód, to w życiu bym nawet nie wzięła tego pod uwagę, bo ja nawet nie wiedziałam, że taki zawód istnieje, bo jakby u mnie w domu nikt tego nie robił i w życiu bym nie pomyślała, że pójdę tą drogą. Bo tak naprawdę jak zdałam ten 1. stopień masażu, to właśnie bardzo szybko dostałam pracę w zawodzie, gdzie miałam poczucie, że no, nic nie umiem. Jakby dużo przeszłam swojego, ale skończyłam tylko 3-miesięczny kurs równo z maturą, więc nie miałam poczucia, że mam dużo wiedzy. No ale pojechałam razem z fizjoterapeutami właśnie na taki obóz już jako pracownik. No i później, nie wiem, był 2. stopień masażu i zaczęli przychodzić ludzie. Więc dla mnie to było w ogóle takie dziwne, bo nie myślałam o tym, że będę w tym pracować. No i tak się potem zaczęło. Potem poszłam na fizjoterapię, bo już byłam lepsza też jakby w sprawności, bo wcześniej też się trochę bałam, że nie dam rady. No a później to już te kursy, szkolenia. No, nie wiem jak to układać, bo tego dużo. No, wiem, że dużo. I teraz masz jakiś kurs, tak? Jeszcze
Jeszcze coś? Tak, teraz robię osteopatię wisteralną. Drugi moduł. No, ja to jestem, jak to powiedzieć, zakochana w tym zawodzie i zakochana w ciałku. No, ale ty jakoś to łączysz, te ciało i duch, no nie? Że masz takie jakby, takie inne oczy, o, powiem tak. Inne oczy. Tak, który jak ten X-ray, no nie? Taki robi, ten, który robi, wiesz, prześwietlanie ciała, no nie? Także Rentgen. tak, o, tak, X-ray, to po angielsku, ale ten, i ty jakby widzisz w ciele, ale i widzisz to, co jest jeszcze, nie tylko ciało, tak, takie fizyczne, jeszcze widzisz inne i ty możesz to połączyć. Chyba tak jest, aczkolwiek ja też mam do tego dużo pokory, w sensie takim, jakby to powiedzieć. Z jednej strony myślę sobie, że każdy z nas czuje i wie coś, co jest poza taką pierwszą warstwą fizyczną, no bo serduszko jakby czuje i wie. I tego się nie widzi takimi oczami fizycznymi, tylko się widzi, nie wiem, oczami duszy, nie wiem jak to nazwać inaczej. Aczkolwiek dla mnie jest to takie dziwne, jak spotykam ludzi, którzy tego nie widzą, bo mi się wydaje, że to jest bardzo takie naturalne. I też ja jestem akurat taką osobą, która stara się wyjaśniać to, co da się wyjaśnić. I na tyle, na ile można, to staram się szukać jakiegoś logicznego, nie wiem, czy naukowego wyjaśnienia. Aczkolwiek też widzę, że no, są takie rzeczy, których nie da się wyjaśnić i to takie chyba po prostu pozostanie. No nie? No i z jednej strony, nie wiem jak to powiedzieć, no bo to tak gdzieś od dziecka czasami. Ja akurat tak mam, że od dziecka chyba miałam takie zdolności widzenia. No właśnie, wtedy rozmawialiśmy na na chacie o tym tak, że ty jakby z dzieciństwa też taka, że chodziłaś do cerkwi, pamiętam tą historię, nie? Że też tak... Tak, że do kościoła, no. Tak, do kościoła, tak, nie cerkwi. No, to katolicka cerkiew. To jest to samo, tylko inna Tak, nazwa. dokładnie. Tak, no gdzieś dla mnie ten Bóg, czy Jezus, czy jakkolwiek to zwał, bo ja akurat wychodzę z założenia, że to są tylko nazwy, a to wszystko to samo. Chodzi o miłość. Gdzieś dla mnie to zawsze był ktoś bardzo bliski. No i ja też często, z jednej strony właśnie jest nauka, a z drugiej strony bardzo często jak pracuję z czyimś ciałkiem, to po prostu powierzam je Bogu gdzieś tak w sobie, w ciszy, w sercu, żeby działo się najlepiej dla tego człowieka i dla tego ciałka i dla tej duszy. O tym nie mówię zazwyczaj, ale myślę, że to jest kluczowe, bo to jest, jak to powiedzieć, właśnie dla mnie to jest o takiej pokorze, że z jednej strony możemy się uczyć bardzo dużo i ciągle nie będziemy wiedzieć bardzo dużo, bo ciało jest naprawdę niesamowite. Tu jest tyle połączeń hydrauliki, elektryki, wody, naprężeń, historii ludzkich, co jest naprawdę niezwykłe. A z drugiej strony właśnie gdzieś ta pokora, no bo przecież my ciągle nie wyjaśniamy wielu rzeczy i nie jesteśmy w stanie tego zrobić, no nie? No. A fajnie naprawdę, bo ja kiedy przy tym jak Ci spotkałam i w ogóle potrafiłam do ziarenka, to dla mnie to ciało było takie, wiesz,
taka po prostu jakaś rzecz, tak? Taka jakby, no jest i ważniejsze dla mnie było to, co ja odczułam w środku, czyli ja dbałam o to, żeby w środku u mnie, ja tam patrzę i u mnie jest tam okej, spokojnie, to wtedy mi jest okej. Jeżeli ja odczuwam, że wiesz, coś tam, to ja tam idę i obserwuję i to jakby wyjaśniam, albo idę za czymś, nie wiem, uczyć to Montessori znalazło mnie, że tak, że idę tam na przykład i uczę się tego i tak dalej, i takie, a ciało jakby, no wiesz, ciało to tak, no gdzieś boli, ja sobie tam coś tam, ale nie było, do niego nie było, wiesz, Wstępu. tak, ja jakby, a teraz kiedy ja to wszystko słyszę i widzę, bo i jeszcze jest u mnie takie, że ja odczuwam, tak, takich rzeczy dużo i dla mnie to takie jakby, ja od Ciebie to biorę, że takie wow, takie, że to właśnie połączenie tego wszystkiego i to jest takie niesamowite dla mnie i to takie nowe doświadczenie i dla siebie też, że nauczyć się tego, nie, jak to można połączyć i trzeba połączyć, żeby ono było jakby i odczuwać, że Ci mówię to ciało, no nie? I wtedy, kiedy pamiętasz, przyszłam do Ciebie, u mnie była głowa, a później to w ogóle serce okazało się, że boli, no nie? Że dla mnie tak wow. To pierwszy raz, kiedy takie coś wydarzyło się, że tam, nie wiem, naciskasz tu, a boli tu, no nie? I to jest magic. Naprawdę. Jest, to właśnie z jednej strony, no ja akurat jestem takim typem czuciowca chyba i rzeczywiście dużo odczuwam też, nie wiem jak to powiedzieć, w swoim ciele, jakby po prostu, nie wiem, jakby poddaję się prowadzeniu, ja to nazywam tak właśnie najprościej, że serce wie. No tak po prostu. A z drugiej strony właśnie, no ile my jeszcze nie wiemy, prawda? I czy będziemy wiedzieć kiedyś, czy nie. No bo chociażby właśnie ta osteopatia, przecież to są połączenia naprawdę pomiędzy drobnymi rzeczami w ciele, tak można powiedzieć, tak? Gdzie, nie wiem, to już wiadomo jakby osteopatycznie, naukowo w tym sensie, że na przykład, nie wiem, masz katar, to popracuj z jelitem cienkim. No to nikt by tego jakby mózgiem nie połączył, nie? Aczkolwiek ja częściej, u mnie tak jest, że szybciej działa mi czucie. I nawet na egzaminach się czasami śmiali, jak tam robiłam, nie wiem, czy głębokie mięśnie miednicy, czy coś i nie zawsze wiedziałam do końca tak analitycznie, co jest zrobione, no to się ze mnie śmiali, że czuciowiec, no bo widzisz, że dobrze zrobione. No, więc jakbym miała tu mówić o magii, to chyba przede wszystkim będę mówić o tym, że każdy z nas jest magiczny. W sensie, że ciało jest magiczne i duch jest magiczny. A z drugiej strony ja lubię duchowość bardzo urealniać. W sensie, że jest to dla mnie bardzo takie, się śmieję, że ja to lubię ten kierunek ducha sprowadzać do ciała i na ziemię. Czyli nie w tamtą stronę, tylko jakby z powrotem. No bo właśnie w każdym z nas tam magia jest, no nie? Tak ja to przynajmniej widzę i widać to chociażby jak ludzie wstają, nie wiem, nawet ze stołu. To właśnie a propos oczu, to widać, że mają inne oczy no i to takie działanie też bycia przy sobie i znowu można to tłumaczyć i magicznie i pewnie naukowo, nie? Tak. Tylko, że to jest, a u Ciebie to jest połączenie tej magii, tego i tego. I dla mnie to takie pierwszy jakby człowiek, który tak łączy i tak to idzie, takie flow, nie? Że to tak naturalnie i w ogóle nie ma niejakiego, wiesz, takiego nie wiem, wątpliwości, albo jest coś, albo niepokoju. W ogóle to jest tak spokojnie i to przychodzi i to takie jak ma być, no nie? I że ja myślę, że to w ogóle po to przychodzimy tu na tę ziemię, żeby przynosić to stąd i na ziemię to nie oddawać to.
ludziom, no, także fajnie, że ja Cię spotkałam w ziarenku. I ja też się cieszę bardzo. I na całe ziarenko, i na nasze spotkanie to właśnie to kolejna magia. No, no ja to lubię to nazywać magią, a wiem, że to tak, to wszystko też można wyjaśnić i jakby ze strony Znaczy, mózgu dlaczego iść. ja też nie chcę iść jakby w stronę tylko stricte mózgową, bo tego się też nie da. Ja chyba lubię po prostu drogę środka, bo z jednej strony nie chciałabym, jak to nazwać? Nie mogę znaleźć słowa. No ta droga środka chyba dla mnie, ale droga środka też jest dla mnie drogą serca, bo ja nawet na przykład jak teraz jestem na tej osteopatii visceralnej, to ja po prostu poczułam, że ja mam tam być, że ja chcę tam być, że tam są jakieś brakujące klocki. Mhm. Być może do czegoś mi, a być może spotkam jakichś ludzi, no i naprawdę jestem też bardzo szczęśliwa, że tam teraz znowu trafiłam. No a z drugiej strony właśnie, no to jeszcze babcia mi na przykład opowiadała, że nie wiem, modliłam się za mamę i mówiłam, jutro mama wyjdzie ze szpitala, jak byłam mała i mama wychodziła. Więc tak się działo, no nie? I myślę sobie też, że wiele jakby dzieci ma też dostęp do takich, może to jest właśnie to serce, może to jest ten szósty zmysł, może to jest ta półkula druga właśnie, nie ta, która jest w takiej analizie nadmiernej i trochę nam czasami przeszkadza. Bo mi się wydaje, że też jak żyliśmy w takich, być może żyłam, być może nie, to zależy od konceptu. No ale kiedyś ludzie, którzy żyli bliżej ziemi, tak? Nie było telewizorów, nie było książek, nie było, no to oni przecież używali tak naprawdę też całego ciała do odbioru rzeczywistości. Oni wiedzieli, nie wiem, że słoń czy coś tam będzie szło w dżungli, bo odbierali przez stopy. Oni znali każdy tentent każdego zwierzęcia, po prostu potrafili go rozróżnić i odczuć z jakiejś tam odległości, nie? Czy no nie wiem, znaki japońskie na przykład wzięły się też z dużej ilości jakby obserwacji otoczenia, przestrzeni, jakby je odczytać. No tak, to wszystkie stare cywilizacje, no nie? Które naprawdę więcej za nas z tej technologii wiedzieli, nie? Tak, tak. I mi się wydaje, że to jest chyba też to, że no ja nie wiem, być może też, że jakby mam i taki też zawód, który mnie znalazł, więc może ja też to po prostu pielęgnuję, tą intuicję, czy ja czasami się też śmieję, że jakbym ćwiczyła na siłowni tyle godzin, ile pielęgnuję intuicję, to może, nie wiem, jakby wyglądała pewnie jakoś mega super. To też jest o treningu, no nie? Ale myślę, że to też jest o poddawaniu się Bogu. Znowu jak zwał, tak zwał, tak? Jakby tej obecności, bo dla mnie to może być właśnie w kościele, może być w cerkwi, może być blisko ziemi, może być blisko serca. To uważam, że to nie ma znaczenia. No i mnie się wydaje, że to jest znowu też to, że to jest jakby, to jest też takie niezamknięcie się na te połączenia, nie wiem, no mi to przychodzi z sercem, najczęściej takie słowa, takie określenie. No tak, serce. A propos tych żyć, które byli, czy ty wierzysz w to, tę reinkarnację? Tak, ale ja patrzę trochę na to nietypowo też, bo nie lubię, jak ktoś sobie znowu robi z tego jakąś taką nadmierną ideologię czy ucieczkę od życia, bo też jest dużo takich ludzi, mam takie odczucie. A ja bym na to troszkę inaczej popatrzyła. Mnie się wydaje, że to jest po prostu pamięć komórkowa i my mamy taką pamięć, czy pokoleniową, bo przecież czasami, nie wiem,
mamy jakiś lęk, który jest irracjonalny, ktoś się boi na przykład pająków czy tam czegoś, a sam nic takiego nie przeżył, tak? I mi się wydaje, że to właśnie jest z jakiejś pamięci komórkowej, z jakiegoś przeżycia z kiedyś tam. No i znowu, jeden to nazwie, że to z wcielenia gdzieś tam jakiegoś, bo mu się to pokaże jako kształt, czy jako postać. Ale to może być po prostu pamięć komórki, a ta komórka to niekoniecznie jest tylko komórka ta i teraz tu w naszym ciele. To jest cała filogeneza i tak dalej, i tak dalej. I ta pamięć, która może sięgać bardzo, bardzo wstecz, no bo my gdzieś jako rodzaj ludzki to niesiemy i gdzieś tam się przemieszczaliśmy i jako przodkowie i tak dalej. I może niektórzy, to tak jak dzieci, nie? Jak zaczynają liczyć, no to najpierw potrzebują konkretu, a do abstrakcji przechodzą później. Najpierw muszą mieć paluszki, nie? Czy coś innego. I mi się wydaje, że tak trochę być może jest z wcieleniami. Ja tak to widzę, że jak ktoś sobie próbuje to uporządkować, no to może widzieć te myślokształty, czy postacie, czy coś. Ale w ciele to może zostać. To znaczy ja myślę, że to zostaje w jakiejś, jak ten, jeżeli wziąć to jak program komputera, to zapisane jakieś programki w ciele są, które, to co ty mówisz, że boisz czegoś i nie wiesz dlaczego to jest, tak, ale takie jest i ty wiesz, że ono jest. I to jak program, tak? Zapisany w ciele. Tak, i mi się wydaje, że czasami to może być po prostu taka pamięć po przodkach. I możemy pamiętać albo bardzo dawną pamięć po przodkach, albo nie wiem, że nasza babcia coś tam, czegoś się bała i my nawet możemy tego nie wiedzieć. A też to na przykład mamy, nie? Że gdzieś to, przecież krew, no to też jest tkanka. Się mówi, że jesteśmy tam krew z krwi i tak dalej, i tak dalej. To też się przenosi. To tak jak woda, nie? Też jakby pamięta, czy jakieś, popatrzeć, nie wiem, na jakieś odciski na bursztynkach, czy... No to też, tak, jakby możemy stamtąd zebrać różne informacje. I mi się wydaje, że z komóreczek naszych i z ciałka też jest to możliwe, aczkolwiek ja gdzieś jestem takim zwolennikiem, że nawet jak się pojawia nam coś we wspomnieniu, nawet bardzo dawnym, że to też może być jakiegoś rodzaju pułapka, jak nie wiem, powiedzmy przykładowo ugrzęźniemy, że byliśmy jakoś tam księżniczką Arabii Saudyjskiej, czy nie wiem, czymś tam i będziemy chodzić o taką. Nie ma w tym nic złego, tylko mi się wydaje, że warto pamiętać, że jednak żyjemy w tu i teraz i możemy zaczerpnąć jakąś tam jakość, ale żeby się tak nie zafiksować, tak samo na jakimś bólu czy na czymś. No bo żyjemy w tu i teraz i nawet jak się coś odpala, to ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby coś poczuć, zobaczyć i oddawać do miłości. Tak najprościej. Czy do Boga, czy znowu kto jaki ma tam język. Ale fajnie to wytłumaczyłeś. Fajnie. Bo na przykład ja to jakieś mam takie teraz wspomnienie dużo, to znaczy miałam i teraz ono jakby wszystko mnie połączyło się i ja na przykład wiem dlaczego tam ja na przykład piszę, bo byłam kiedyś w ciele tego człowieka, który pisał i to był w ogóle chłopak i to tak jest, że ja wiem. I po prostu wiem. I to jest, wiesz, dlaczego i teraz ja wiem, dlaczego ja na przykład od dzieciństwa, wiesz, jeszcze nie było komputerów, w tych zeszycikach tam pisałam sobie jakieś historie, później na komputerze, teraz książki wydałam, nie, że to jest jakby, i to nie jest takie, że ja to robię, żeby sprzedać albo coś, nie, to ja robię po prostu, bo mi to przynosi jakieś, nie wiem, takie satysfakcje, nie, od tego, że robię. No i takie jakby też u mnie połączenie albo czegoś boję i wiem i teraz na przykład ja wiem dlaczego ja tego boję się, nie? I tak to co ci mówię, że to taki program, nie? Zapisany i po prostu wtedy dla mnie jest to i teraz tutaj jak ja pisałaś, dla mnie to jest jakby dla mnie jaśniej, to ja teraz widzę dlaczego, tak? I później popatrzyłam, a to dlatego, to tak, ale teraz mogę tego nie bać się, tak?
bo już wiem, dlaczego to tak było. I tak sobie połączyłam, popatrzyłam, a okej, no i idę dalej, nie? Że to takie jest. Tak, tylko tak jak z tego co mówisz, to tak jakby skorzystałaś z tego, żeby sobie powiedzmy poprawić tu i teraz, nie? Tak. A ja mam czasami poczucie, że ktoś tam siedzi i grzebie w tej przyszłości i jak się dowiaduje tylko dlaczego, no to może mu życia nie starczyć. Nie, No. jakby na życie, po prostu. No tak, no. Nie? I że wtedy to tak... Przesada. To tak przesada. No to taka pułapka wtedy dla mnie No. się robi, nie? Bo wszystko może być, tak ja uważam, bo tak jak z nożem, no możesz kogoś nim zabić, a możesz chleb pokroić i nim nakarmić, nie? Dzieci, czy siebie, czy jakkolwiek. I że no wszystko może być narzędziem, które nam służy w każdą stronę. No. I te wcielenia też myślę, nie? Że można się tam zafiksować w jakieś historie, a można skorzystać, żeby, nie wiem, się nakarmić i pójść dalej. Każde narzędzie, jeżeli komuś służy, to trochę tak jak Jezus mówił, według waszej wiary będzie wam dane. I ja sobie też trochę myślę, że tak jest, że kto w co wierzy, to tak ma. Nawet tak jest, nie wiem, czy z podświadomością naszą, czy w ogóle jakby według naszej wiary. No to też jest ciekawe, że niektórzy, nie wiem, przeżywają śmierć kliniczną i komuś się pokazują wcielenia, komuś się pokazuje Jezus, a komuś Budda. No. To mnie się wydaje, że to właśnie to zależy od wierzeń, nie? Tak. To na pewno, no. Kto co. Dlatego ja bardzo lubię hawajską myśl taką, świat jest taki, jak myślisz, że jest, oni tak mówią. I mi to jakoś chyba najbardziej pasuje. Że trochę tak jest. No. Tak jest. No. No i fajnie. Co ty jesteś zmęczona? Chcesz coś powiedzieć? Wyłączyć? Oj.